Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego filmu. Witam Was, moi kochani, serdecznie. Dzisiaj będziemy malować zimę tradycyjną. Namalujemy polską piękną wieś z architekturą drewnianą na formacie 50 na 60 cm. Będziemy malować farbami akrylowymi. Wykonamy sobie na początek podkład, odpowiednią kolorystykę, następnie rysunek węglem, który zabezpieczymy, a w następnej kolejności będziemy pracować zarówno nad niebem, trzecim planem, tłem, nad śniegiem i jego kolorami oraz użyjemy oprócz pędzli nylonowych i szczecinowych oczywiście szpachelkę, która pokaże nam piękną, grubą fakturę śnieżną. To wszystko już dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie. Płótno zostało pomalowane kolorem tła. Jest to ciepły kolor tła, w takim kolorze tak zwanego fleszu, czyli bladego różu. Następnie delikatnie naszkicowany rysunek ołówkiem, a teraz przystąpimy do pracy węglem. Węgiel drzewny, węgiel w ołówku, ewentualnie odrobina białej pasteli i w zasadzie gumka. To wszystko, co jest nam na razie potrzebne. Następnie zabezpieczymy sobie pracę przed malowaniem farbami akrylowymi. Popracujemy na razie nad architekturą. Obraz to pejzaż przedstawiony zimą. Naszkicujemy sobie odrobinę tutaj kształtów architektonicznych, czyli domów, które nam się tutaj pojawiły. Pierwszy taki delikatny obrys. Za chwilę powprowadzamy sobie nieco elementów cienia, które pokażą nam dobrze bryły. Tutaj pojawi się nam kilka właśnie domostw w różnych układach. Ten domek będzie bardziej tak en face, czyli zwrócony do nas przodem. Pojawią się jeszcze mniejsze w trzecim planie zabudowania, tworząc taką prawdziwą wioskę, prawdziwe zabudowanie takiej architektury skansenowskiej. Pojawi się również kapliczka przy potężnym drzewie, taka również bardzo charakterystyczna dla klimatu typowo wiejskiego dawnej Polski. Linia horyzontu będzie przebiegała poniżej połowy tak naprawdę naszego blejplanu. No i oczywiście w tle, w trzecim planie nieco zieleni. Co prawda będziemy mieć do czynienia z takim krajobrazem typowo zimowym, no ale zieleń zawsze jest w różnej kolorystyce. Może być oczywiście, mogą być drzewa ośnieżone, ale świerki pozostają zawsze zielone.
Dobrze, sporo cienia. Węglem możemy w fantastyczny sposób pokazać również architekturę typowo drewnianą. Możemy zbudować w ten sposób belki, pokazać podcienie, wgłębienia. Nasze źródło światła będzie padało z tego górnego, lewego narożnika, w związku z tym po prawej stronie pojawi się znacznie więcej cieni. Pod tymi dachami, które będą później ośnieżone, również musi znaleźć się sporo cienia, więc od razu sobie pięknie kontrastujemy. Oczywiście możecie tą pracę wykonywać bezpośrednio ciemną jakąś farbą, na przykład czernią połączoną z błękitem paryskim. Natomiast ja bardzo lubię naszkicować sobie tego typu architekturę właśnie węglem, który jest niezwykle taki rysunkowy. On daje mi takie bardzo ciekawe wrażenie graficzne od razu i pozwala ustawić bardzo dobrze światłocień w architekturze. Cała ta partia drzew, która pojawi się z tyłu, oczywiście da nam ładny, silny kontrast przy połączeniu potem mocnych kolorów, mocnej bieli, bo pamiętajcie, że dachy będą ośnieżone i tutaj pojawi się sporo takich jasnych i ciemnych kontrastów. Pojawią się również kominy. I analogicznie wszędzie z tej prawej strony oczywiście musi być zacienienie. Zasugerujemy sobie od razu płot. Ale to na razie jedynie sugestia, ponieważ tutaj wszędzie oczywiście pójdą jeszcze odpowiednie kolory.
Tutaj zasugeruję również fragment dosyć dużego drzewa, które będzie pięknie rozkładało się nad naszą kapliczką. Nieco suchych gałęzi, konarów, powyginanych. Widać, że mamy do czynienia z naprawdę już starym drzewem. I w oddali również pojawią się drzewa, trzeci plan, las. To wszystko musi znaleźć się w otoczeniu takich wiejskich, pięknych, drewnianych chałup. Gumka czasami pozwala nam na wyciąganie różnych dodatkowych elementów. Możemy sobie w doskonały sposób pokazać dodatkowo jeszcze jakieś światełka, które powinny się tutaj pojawić. Rozjaśnienia. Możemy dodać sobie również nieco białej pasteli, która też podkreśli nam jeszcze dodatkowo intensywne światła, które gdzieś tutaj nam się pojawiły. No dobrze. Myślę, że rysunek już wystarczająco jest dobrym przygotowaniem do tego, żebyśmy mieli dobrze ustawioną całą architekturę, linię horyzontu, to co w obrazie będzie się działo. Teraz należy sobie zrobić krótką przerwę na zabezpieczenie naszej pracy przed malowaniem wodą, ponieważ będziemy malować akrylami, a jak wiecie, sam węgiel bardzo ładnie się rozmazuje, także z wodą również będzie doskonale współpracował. Dlatego też, aby można było malować swobodnie, musimy popracować teraz lakierem do włosów albo fiksatywą, jeśli ktoś posiada. Dobrze wysuszyć pracę, powtórzyć co najmniej 3-krotnie czynność i dopiero z powrotem wrócimy tym razem do farb. Obraz został wysuszony. Teraz możemy swobodnie malować. Popatrzcie, nic nam się nie rozmazuje już.
Zacznijmy sobie od namalowania nieba. Mamy celowo stworzone tło, które jest takim bardzo dobrym kolorem zarówno pod tą architekturę, która nam się tutaj pojawiła, ale również pod taki siny kolor nieba przy delikatnym zachodzie słońca. Wprowadzimy sobie również blade niebieskości, żółcienie, odrobinę takich róży z fioletami. Na początek proponuję może popracować gąbeczką. Leciutko ją nawilżę. I spróbujemy bielą trochę powprowadzać rozjaśnień. Taka gąbka pozwala nam na bardzo szybką pracę, bardzo ładnie rozprowadza nam od razu farbę, można nią oczywiście manewrować sobie, tworzyć od razu chmury na niebie, łączyć inne barwy. Tam, gdzie chcemy, żeby tej barwy było więcej, oczywiście dajemy wówczas mniej wody, a więcej farby. Delikatnie wprowadzę teraz nieco żółci. To jest taki bardzo blady żółty kolor w połączeniu właśnie z bielą, kolor pastelowy, który tutaj bardzo dobrze będzie również współgrał z tymi wszystkimi bladymi różami, które pojawiły nam się w tle. Prowadzimy go również od razu troszeczkę tutaj wyżej, pomiędzy partie chmur. No i troszeczkę teraz takiego błękitu paryskiego z bladym błękitem. Wymieszam odrobinę z bielą. Ten kolor powinien mi się tutaj pojawić już na niższej partii. To będzie taki pierwszy podkład pod trzeci plan. Chciałabym, żeby w trzecim planie pojawił mi się jeszcze daleko gdzieś las. Zrobimy taką sugestię w zasadzie drzew. No i wprowadzimy sobie jeszcze odrobinę tego niebieskiego koloru gdzieś w wyższe partie naszego nieba. Dobrze, teraz pędzel szeroki, nylonowy, płaski, z odrobiną bieli, troszeczkę wody, tak aby farby dobrze mogły popracować tutaj ze sobą. Spróbujemy nadać takiej delikatności, łącząc teraz te barwy ze sobą. Popatrzcie, tło również fantastycznie tutaj współgra.
Chciałabym jeszcze pokazać odrobinę więcej samych chmur i kształtów. Użyję do tego teraz pędzli. Takiej małej gąbeczki okrągłej. Taką gąbeczką można fantastycznie przetapować sobie chmury, pokazując ich ciekawą strukturę i taką delikatność. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do tej partii trzeciego planu. Popracujemy sobie nad lasem w oddali. Błękit paryski z odrobiną bieli połączone. Do tego odrobinka czerwieni. I delikatnie przetapujemy sobie trzeci plan. Stworzymy w ten sposób wrażenie takiego dalszego właśnie planu, gdzie gdzieś pojawiają się w oddali drzewa. Odrobinę więcej tego błękitu paryskiego tuż przy linii horyzontu. Tutaj będzie ciemniej. No i to samo jeszcze tutaj z tyłu. Nie zapominajmy, że ta linia horyzontu ciągnie się wzdłuż całego obrazu. Mała szpachelka i możemy sobie wyciągnąć delikatnie cieniuteńkie gdzieniegdzie pnie drzew, które będą bardzo ładnie odsłaniały nam również kolor z tła. Oczywiście zabieg ten możemy zrobić, dopóki farba jest jeszcze mokra.
nada nam jeszcze takiej delikatności. Kolejne drzewka, jakie nam się pojawią, będą nieco wyższe, ustawione gdzieś bliżej nas. W takiej bardzo delikatnej kolorystyce. Odrobina tego różu, czyli fleszu tak zwanego. Światło, które pojawia nam się w całym obrazie, ingeruje oczywiście również na wszystkie jego elementy, także na oświetlenie drzew. Dobrze, maczam teraz szpachelkę. Weźmiemy sobie odrobinę ciemnego brązu. Robimy taką rzadką konsystencję, odrobinkę czerni do tego, tak aby go przyciemnić. I taką krawędzią dosłownie możemy pokazać dodatkowo gdzieniegdzie nieco ciemniejsze pnie drzew. Na razie zasugerujemy sobie tylko jedynie. Dobrze, zbudujemy nieco świerków, o których już wspominałam wcześniej. Ciemny kolor, czarny, odrobina ciemnej zieleni na początek. Dodajmy błękitu paryskiego. Takim płaskim pędzlem nylonowym możemy w bardzo ładny, szybciutki, ciekawy taki sposób delikatnie pokazać samą strukturę tych przepięknych zimowych drzew. One będą znacznie bliżej nas, w związku z tym mają oczywiście również prawo do tego, żeby być nieco mocniejsze w kolorze. Ale my i tak dodamy odrobinę takiego złamanego błękitu, który będzie wskazywał na to, że drzewa są również ośnieżone.
Przetapujemy jeszcze delikatnie kilka koron, również ośnieżonych drzewek w oddali. Pokażemy wówczas całą taką strukturę botaniczną, która tam się znajduje. Różnymi pędzlami należy tapować różnorodne rośliny, na przykład drzewa wyższe, które inaczej się zupełnie już układają, liściaste. Można przetapować takim na przykład okrągłym, bardziej miękkim pędzlem, lekko umoczony w wodzie, z odrobiną ochry połączonej z różem, z bielą. Ale również dodamy odrobinę takiego złamanego błękitu. Stworzymy taki bardzo blady, taki niezwykle delikatny kolor. I w połączeniu z kolorystyką tła delikatnie również zasugerujemy, że drzewo jest ośnieżone. Gałązki, które układają się do dołu, bardzo ładnie można pokazać właśnie takim pędzlem, delikatnie dotykając oraz manewrując go na różne strony. Farby nie może też być za dużo na pędzlu. No nie będziemy mogli pokazać wówczas takich różnych drobnych elementów. Także widzicie, że różnorodne pędzle bardzo ciekawie różnie zachowują się w trakcie samego właśnie tapowania i sam ich na przykład kształt powoduje już zmianę zupełnie gatunku drzewa. Przejdźmy sobie do tego największego teraz drzewka. Użyjemy jakiegoś mniejszego pędzla, ale może to być płaski, jakiś właśnie nylonowy, niewielki. Czerń z brązem. I poprawimy sobie ten pień, który został już wstępnie narysowany przez węgiel. Pokażemy takie piękne, powyginane gałęzie. Taka bardzo ciekawa struktura starego drzewa. Bokiem, kantem pędzla możemy uzyskiwać takie dosyć cienkie linie, natomiast jeśli chcemy nieco gdzieś grubiej zadziałać ze strukturą, z plamą, malujemy wtedy całym płaskim kształtem. Jeden pędzel może nam więc posłużyć do różnorodnych form i struktur na obrazie. Dodajmy odrobinę rozjaśnień po lewej stronie, szczególnie tutaj, gdzie pada to ciepłe światło i oblewa również to drzewo. I popracujemy teraz właśnie takim błękitem jasnym.
z odrobiną bieli, z odrobiną fleszu nad ośnieżonymi elementami. Kapeczka również ciemnej farby przyda nam się, żeby pokazać wgłębienia, cienie. Dobrze, teraz malutkim pędzelkiem, kałankiem wyciągniemy odrobinkę cienkich jeszcze gałązek, jakichś drobiazgów, szczegółów w tym drzewie. Oczywiście większa ilość wody do tego będzie nam potrzebna. Popracujmy sobie pędzlem najpierw na palecie. Czasami kilka takich bardzo drobnych, delikatnych elementów sprawia, że obraz daje nam takie wrażenie bardzo wypracowanego, szczegółowego. I też takim cieniutkim pędzelkiem możemy jeszcze sobie delikatnie podsugerować te elementy architektoniczne, czyli tą kapliczkę, która się pojawia po drugiej stronie za drzewem. Jeszcze taka delikatna tutaj gdzieś sugestia przy architekturze, to czego nie wyciągnęliśmy szczegółowo gdzieś, możemy teraz nieco bardziej popracować nad tym, nad jakimiś drobiazgami, które się tutaj pojawiły, chociaż sam rysunek już jest bardzo ciekawą taką formą i chciałabym, żeby jak najwięcej oczywiście z niego pozostało.
Dobrze, dodajmy sobie teraz nieco śniegu na nasze domy. Możemy to zrobić jakimś niewielkim pędzlem nylonowym. Pokażemy te miejsca takie najbardziej ośnieżone, czyli dodamy w tym momencie pięknego tutaj światła. Ten śnieg właściwie na tym tle zaświeci nam się przepięknie. Po drugiej stronie, tam gdzie jest cień, ten śnieg będzie przybierał bardziej błękitne barwy. Możemy delikatnie tym błękitem również zasugerować dachy. Dobrze, popracujmy teraz nad śniegiem, który znajduje się tutaj w zasadzie w całej dolnej partii. On ma takie odcienie zarówno takich chłodnych błękitów, jak i czystej bieli. Myślę, że na razie możemy narzucić sobie troszeczkę takiej ultramaryny połączonej z bielą.
Teraz troszeczkę bieli. I nasza szpachla, która pokaże nam trochę mocniejsze światła tego śniegu. Jak widzicie, szpachla, nakładając biel, fantastycznie pokazuje od razu strukturę śniegu. Dobrze jest również pokazać, w jaką stronę na przykład zmierza droga. Sam jej kształt natychmiast można stworzyć w ten sposób. Na takim podkładzie z ultramaryny też fantastycznie wygląda ten śnieg, odsłaniając takie naturalne cieniowanie. Postawimy sobie obraz nieco niżej i możemy sobie popracować jeszcze różnymi odcieniami takiej właśnie ultramaryny z chłodnym błękitem, połączonej jeszcze z bielą. Wprowadzamy troszeczkę cieni. Tak, mniejszą szpachelką możemy również pokazać na przykład ciemnymi brązami i czerniami różne jeszcze dodatkowe elementy, które nam się tutaj będą pojawiać. Na przykład jakieś wystające rośliny, gałązki suche. One również nabierają od razu dodatkowego koloru spod spodu, który nam się odsłania, dając nam bardzo piękne światło w kolorystyce całego tła nieba. To właśnie dzięki temu podkładowi możemy teraz uzyskiwać taką różnorodność barw. Na śniegu pojawiają się również różne odcienie. Śnieg nie wszędzie jednolicie pokrywa wszystko, czasami odsłania różne ciemniejsze elementy. No i wzdłuż drogi oczywiście również powinny one się pojawić, ponieważ droga jest używana, więc częściowo ten śnieg jest po prostu odsłaniany. Widać, że absolutnie to miejsce jest pełne życia.
drugiej stronie zaś, tutaj bliżej naszych domostw, pojawi nam się płot, taki nieregularny, stworzony po prostu z jakiejś gałęzi. Idąc sobie wzdłuż tutaj tej drogi, tuż pod nim jakiś fragment odsłoniętej też roślinności, podobnie jak po tej stronie. Możemy dodać jeszcze odrobinę nawet takich nieco cieplejszych barw, ponieważ mamy do czynienia już tutaj z pierwszym planem, więc możemy sobie pozwolić na jakieś silniejsze nawet elementy kolorystyczne. Zobaczcie, jak fantastycznie szpachelką można wyciągać takie gałązki jeszcze na mokrym, grubym tutaj tle pomalowanym przez szpachelkę. Na tym oczywiście może być trochę śniegu, tak jak wszędzie. I tą szpachelką małą dodamy sobie również więcej nieco śniegu jeszcze na nasze dachy, ponieważ tu się pojawiła taka piękna, naprawdę gruba warstwa śniegu, więc prosi się aż, żeby ten śnieg również z takimi czapami pojawił się jeszcze w mocniejszym wydaniu tutaj właśnie na naszych dachach. Teraz widać już, że napadało go całkiem sporo. Nieco cieni, które powinny się jeszcze pojawić na naszym śniegu. Jeśli światło pada nam z lewego górnego narożnika, cienie wszystkiego, co się tutaj znajduje, powinny pojawić się w prawą stronę. Musimy się trzymać konsekwentnie takiego ustawienia, bo w innym przypadku obraz będzie sprawiał wrażenie takiego nie do końca przemyślanego i zgodnego z prawidłami sztuki malarskiej. Dotyczy się to dosłownie wszystkiego, co się tutaj znajduje. Nawet płotek musi mieć odrobinę cienia skierowanego w prawą stronę. Pod naszymi trawami też damy trochę więcej takiego ciekawego cienia z elementami ultramaryny.
gdzieś te trawki w pojedynczych punktach również często przybijają w takim naturalnym wiejskim otoczeniu. Odrobinę jeszcze gdzieś światełek. Możemy sobie jeszcze powyciągać jakieś różne, bardzo drobniutkie takie szczegóły, elementy. Dużo wody. Jakieś takie fragmenty właśnie okienek możemy sobie teraz podciągnąć. Pokazać jeszcze dodatkowo odrobinę szczegółu, tak aby nasz sam rysunek, ten ciekawy, węglowy, nie zagubił się, ale żeby jednak zyskało to jeszcze odrobinę takiej graficzności i więcej szczegółów. Ta fantastyczna struktura belek może zostać podkreślona. Możemy jeszcze dołożyć odrobinę samego śniegu tutaj gdzieś przy płocie. Takiej nierówności jeszcze tutaj dodać przy zaspach.
Dodajmy jeszcze odrobinę bieli, tutaj mocniej na samą drogę. No dobrze, na koniec dodamy jeszcze odrobinę białego dymu z kominów, który będzie świadczył o tym, że wewnątrz są ludzie i że życie cały czas trwa. No dobrze, wydaje mi się, że obraz możemy uznać za skończony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów.